Miło was wszystkich znowu widzieć. Last time I was here was like 4 years ago. Ostatnim razem byłem tutaj chyba 4 lata. 3 years ago? 3? Fajnie. Nice to be back. Miło być z powrotem. Good. They go by, I can keep track. So you must have wonderful time on Hare Nam Sankirtan. You must almost have wonderful time on Hare Musieliście Nam mieć Sankirtan. wspaniały czas na Hare Nam Sankirtanie. So many nice kirtanis. Tylu wspaniałych kirtanijów. So everybody should go once a week. At least. Wszyscy powinni wychodzić, przynajmniej raz na tydzień. Everybody? Wszyscy? Okay. Się zgadzają? So my name is Dhanesvara. For Nazywam those who się, don't remember or don't know me. ci, którzy mnie nie znają albo nie pamiętają, nazywam się Dhanesvara. Usually I'm preaching in Ukraine, Russia. Zazwyczaj nauczam na Ukrainie, A Rosji, little bit east of here. trochę bardziej na wschód od tutaj. But Kryszna Kirtani invited me to come to Warsaw for Ram Navami. Ale Kryszna Kirtan zaprosił mnie, żebym przyjechał do Warszawy na Ram Navami. We're happy again to have the opportunity to see you. Więc jestem szczęśliwy, mogąc znowu was zobaczyć. So this morning we spoke about from the beginning of Srimad Bhagavatam, where Sutta Goswami he speaks. Dzisiejszego ranka mówiliśmy z samego początku Śrimad Bhagavatam, kiedy to Sutta Goswami zaczyna przemawiać. And Vaishnava he made a recording, so if you want to see, you can get it from him. Vaishnava Kripa Prabhu nagrał to, jak ktoś chciał. This evening we're going to speak from the Bhagavatam where Shukadev Goswami begins to speak. A dzisiejszego popołudnia zaczniemy mówić ze Śrimad Bhagavatam w miejscu, gdzie Sutta Goswami Shukadeva Goswami zaczyna przemawiać. You may know that the Bhagavatam has stories within stories within stories. Tak jak może wiecie, Bhagavatam zawiera historię w ramach historii wewnątrz historii. And so it begins with Sutta Goswami, although the actual speaker of the Bhagavatam is Shukadev Goswami. Więc to zaczyna się od opowieści Sutty Goswamiego, chociaż faktycznym mówcą Bhagavatam jest Shukadeva Goswami. So here we're picking up the story where Parikshit Maharaj, he's sat down to fast on the bank of the Ganga. Więc tutaj wznawiamy historię, kiedy Shukadeva Goswami, kiedy Parikshit Maharaj usiadł nad brzegiem Gangesu, żeby pościć. He has 1 week to live. Został mu 1 tydzień życia. And there's many sages that come there to be present for that occasion. I przyszło tam wielu mędrców na tę okazję. So they're trying to figure out, well, who should speak. Parikshit, he's asking questions, so I need some help here. I'm about to die. Who can help me? Parikshit Maharaj zadaje pewne pytania, że zbliża się jego moment śmierci. Kto mu pomoże? So it wasn't clear who would be the proper person to speak until Shukadev he comes along. Więc to nie było jasne, kto będzie właściwym mówcą do momentu, aż nie pojawił się Shukadeva. And the sages, they understood the science of physiognomy. And so they could understand just by seeing this person that he's very qualified transcendentalist. I ci mędrcy znali również naukę fizjonomii i po prostu przez obejrzenie tej osoby mogli zrozumieć, że jest on bardzo kwalifikowany transcendentalistą. So they defer to him, they give him the seat of honor. I dlatego oddali jemu ten zaszczyt mówienia. Then Parikshit Maharaj, he addresses him, saying, "My dear Lord, have 7 days left to live. Please tell me, what is the show me the way of perfection of all persons, and especially for a person who is about to die." Więc Parikshit Maharaj wtedy zwraca się do niego, że mój drogi Panie, zostało mi 7 dni życia. Proszę, objaśnij mi ścieżkę doskonałości, a szczególnie dla osoby, której moment się zbliża. Please let me know what a man should hear, chant, remember and worship. Proszę, powiedz mi, o czym człowiek powinien pamiętać, o czym słuchać, kogo wielbić. And what he should not do. I czego robić nie powinien. So with that question then, the Shukadev Goswami is going to speak the entire Bhagavatam. Więc w odpowiedzi na to pytanie Shukadeva Goswami wypowie całe Bhagavatam. He begins by glorifying the question. He says, this question is wonderful because it's applicable to all persons. I zaczyna od gloryfikowania samego pytania, mówiąc, że to pytanie jest cudowne, bo odnosi się do wszystkich ludzi. And then he begins to explain the condition of people in this material world.
I dalej objaśnia stan ludzi w tym świecie. So we're reading from second canto, first chapter, text number 2. Dlatego czytamy ze Śrimad Bhagavatam z drugiego kanto, z pierwszego rozdziału, drugi werset. And 3, 4, and 5, actually. I w rzeczywistości przeczytamy też 3., 4. i 5. It begins by saying, persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of the ultimate truth, have many subject matters for hearing. Osoby, które są materialnie uwikłane, są ślepe na wiedzę o ostatecznej prawdzie i mają przeróżne tematy do słuchania. So if we go to the newsstand, there's so many newspapers, magazines. Jeśli pójdziemy do kiosku, jest tam tyle gazet i magazynów. The internet filled with unlimited things. Internet jest wypełniony nieskończonościami tego. Television, radio. Telewizja, radio. So people have many subjects for hearing. Ludzie mają przeróżne tematy do słuchania. But what's the best thing to hear? Ale co jest najlepszą rzeczą do słuchania? He continues to explain their position. On dalej objaśnia ich pozycję. He says the life of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex, and in the daytime making money or maintaining family members. Mówi, że życie takich zawistnych gospodarzy domu ubywa im w nocy, czy to na spaniu, czy na angażowaniu się w seks, a w ciągu dnia na zarabianiu pieniędzy, żeby utrzymać członków rodziny. Which brings us to the sloka we want to discuss today. I to dalej prowadzi nas do śloki, którą chcemy dzisiaj omawiać. Deha patyasmate desu admasanyas vasad api desham pramato nidanam asyan api napashyati. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. Osoby pozbawione Atma Tattwy nie dociekają na temat problemów życia, będąc zbyt przywiązanymi do swoich omylnych żołnierzy, niczym takich jak ciało, dzieci i żona. Chociaż mają dostateczne doświadczenia, mimo wszystko nie dostrzegają swojego nieuniknionego zniszczenia. Znaczenie. Ten materialny świat jest nazywany światem śmierci. Każda żywa istota, począwszy od Pana Brahmy, którego długość życia jest w tysiącach milionów lat, aż do małych bakterii, które żyją tylko przez parę sekund, wszyscy zmagają się o przetrwanie. Dlatego to życie jest czymś w rodzaju walki z materialną naturą, która ostatecznie narzuca wszystkim śmierć. W ludzkiej formie życia żywa istota jest dostatecznie kompetentna, żeby dojść do zrozumienia tej olbrzymiej walki o egzystencję, ale będąc zbyt przywiązaną do członków rodziny, społeczeństwa i kraju, pragnie zwyciężyć nieprzezwyciężone prawa materialnej natury dzięki cielesnej sile, dzieciom, żonie, krewnym itd. Chociaż ma dostateczne doświadczenia, jeśli chodzi o przeszłość i obecne przykłady swoich odeszłych przodków, mimo wszystko nie dostrzega, że ta tak zwana walka, że ci żołnierze, niczym dzieci, krewni, członkowie społeczeństwa i kraju, wszyscy padną w tej wielkiej bitwie. Należy przebadać ten fakt, że jego ojciec albo ojciec jego ojca już odeszli i że samemu jest się podobnie pewnym tego samego faktu, śmierci. I podobnie swoje dzieci, które będą ojcami kolejnych dzieci, również z biegiem czasu umrą. Nikt nie przetrwa tej walki z materialną naturą. Historia ludzkiego społeczeństwa definitywnie to ukazuje, a mimo to głupi ludzie sugerują, że w przyszłości będą w stanie żyć wiecznie dzięki materialnej nauce. Ten brak wiedzy ukazany przez ludzkie społeczeństwo z pewnością jest zwodniczy i jest to z powodu ignorowania konstytucji żywej istoty. Ten materialny świat istnieje tylko jako sen z powodu naszego przywiązania do niego. W przeciwnym razie
żywa dusza zawsze jest odmienna od materialnej natury. Olbrzymi ocean materialnej natury jest szargany falami czasu i tak zwanymi warunkami. A te tak zwane warunki życia czasami są niczym spienione fale, które pojawiają się przed nami, niczym nasza cielesna jaźń, żona, dzieci, społeczeństwo, członkowie kraju itd. Z powodu braku wiedzy stajemy się ofiarami siły ignorancji i w ten sposób marnujemy wartościową energię ludzkiego życia, na próżno szukając trwałych warunków życia, które są niemożliwe do osiągnięcia w tym świecie. Nasi przyjaciele, krewni, tak zwana żona i dzieci nie są tylko zawodnymi, ale również osłabionymi przez zewnętrzne powaby materialnej egzystencji. W ten sposób nie są w stanie nas uratować. My mimo wszystko myślimy, że jesteśmy bezpieczni w ramach kręgu rodzinnego, społeczeństwa lub kraju. Cały materialistyczny postęp ludzkiej cywilizacji jest niczym dekorowanie martwego ciała. Wszyscy są martwymi ciałami, którzy jedynie przez parę sekund czy parę dni Flapping. Którzy jeszcze Like a fish comes out of the water. What do you call it? podrygują przez parę chwil. Mimo wszystko energia ludzkiego życia jest marnowana na dekorowaniu tego martwego ciała. Shukadeva Goswami tutaj wykazuje obowiązek ludzkiej istoty, ukazując najpierw pozycję oszołomionych ludzkich istot. Osoby, które są pozbawione wiedzy o Atma-tattwie, są zwiedzione, ale ci, którzy są wielbicielami Najwyższego Pana, mają doskonałą realizację transcendentalnej wiedzy i nie są oszołomieni. So, Sukadeva Goswami begins by explaining the situation that we are all in. Shukadeva Goswami rozpoczyna objaśniając sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy. That everybody is destined to die. Wszyscy są skazani na śmierć. But the mass of people, everybody, practically speaking, has forgotten this fact and they're simply busy dealing with the activities of day-to-day life. Ale większość ludzi zapomina o tym i zajmuje się czynnościami dnia codziennego. So he says these persons are devoid of Atma Tattva. On mówi, że te osoby są pozbawione Atma Tattwy. Tattva, this means truth, Atma, the self. So the truth of the self, one's actual nature. Tattva oznacza prawdę, a Atma oznacza duszę, czyli wiedzę o swojej własnej jaźni, o swojej własnej naturze. So people who do not have Atma Tattva, they don't inquire into the nature of life. Osoby, które nie mają Atma Tattwy, one nie dociekają na temat natury życia. And he says that they take shelter of fallible soldiers. I Shukadeva Goswami mówi, że przyjmują schronienie omylnych żołnierzy. So we want to understand this idea of fallible soldiers very clearly. Więc chcielibyśmy jaśniej zrozumieć tę koncepcję omylnych czy zawodnych żołnierzy. So, we're born into this world. Rodzimy się w tym świecie. What can we know? Co możemy wiedzieć? Just after we're born, what can we know? Co możemy wiedzieć tuż po narodzinach? Mother. Znamy matkę. We're in mother's womb conscious for the last 2 months. Przez ostatnie 2 miesiące pobytu w łonie matki mamy świadomość. So we know the sound of mother's voice. Znamy głos matki. Naturally we feel some affinity, some connection to mother. Naturalnie czujemy jakiś związek, uczucie wobec matki. And this is all we can know. I to wszystko, co znamy. So much so that we identify completely with mother. Do tego stopnia, że kompletnie się utożsamiamy z matką. We have no way of understanding any concept of ourselves separate from this woman. Nie mamy koncepcji jakiegokolwiek zrozumienia siebie, za wyjątkiem tej kobiety. So therefore, what we think of ourselves, what we think of this world, and so on like this, we learn from mother. Dlatego to, za kogo siebie uważamy, co myślimy o tym świecie, uczymy się od matki. So mother is called Adi Guru, the first guru. Matka jest nazywana Adi Guru, pierwszym guru. So,
Our identification with mother is complete. This is the only way, this is the only sense of identity that we can have. Więc nasze utożsamianie się z matką jest jedynym poczuciem tożsamości, jaki możemy wtedy mieć. Now as we grow, as the body grows, the consciousness expands. Wraz z tym, jak rośniemy, nasza świadomość się powiększa. We can become conscious of this person called father. Możemy stać się świadomi tej osoby zwanej ojcem. We see how mother relates to father. Widzimy, jak matka odnosi się do ojca. If she respects him, then we learn that there's, say, according to how she respects him, we develop a respect for authority. Odpowiednio do tego, jak ona jego szanuje, odpowiednio do tego rozwijamy szacunek dla autorytetu. You see, mother represents me. Matka reprezentuje mnie. If mother is giving respect to somebody else, this means that I am not all in all. I must also give respect to something else. Jeśli matka oddaje szacunek komuś innemu, to znaczy, że ja nie jestem pępkiem wszechświata i że również powinienem kogoś szanować. If mother does not respect father, then we don't learn how to respect authority. We think that we are the authority. Kiedy matka nie szanuje ojca, to wtedy nie uczymy się tej koncepcji szacunku, nie uczymy się szacunku do autorytetu, myślimy, że sami jesteśmy autorytetem. So, again, we're growing, we become conscious of brothers and sisters. Więc jeszcze raz dorastamy, jeszcze dalej dorastamy, stajemy się świadomi braci i sióstr. By the time we're 6 months old, we can recognize that there's some stranger in the room, that they don't belong here. Mając 6 miesięcy jesteśmy w stanie rozpoznać, że w pokoju jest jakaś obca osoba, która tutaj nie przynależy. So we get to be this size. How old? 1 year? Ile? 15 miesięcy. 15 months. 15 months. So begin to walk around. Mając 15 miesięcy zaczynamy chodzić. And we get so much attraction. We attract so many people. We think we're the center of the world. Przyciągamy do siebie tylu ludzi, którzy uważają nas za pępek świata, czy uważamy siebie wtedy. Everybody's fascinated by babies and they steal the attention of everyone. Wszyscy są zafascynowani dziećmi i dzieci kradną uwagę wszystkich. So this way, we're beginning to experience the world. We're beginning to see more about the world. W ten sposób zaczynamy doświadczać świata. Widzimy coraz więcej świata. We see family members, brothers, sisters. Widzimy członków rodziny, braci, siostry. And we begin to build relationships. Zaczynamy budować związki z tymi ludźmi. And we begin to identify with these people. I zaczynamy też utożsamiać się z tymi ludźmi. We identify with these people, with this place. Utożsamiamy się z tymi ludźmi i z tym miejscem. And this is who I am. I to jest to, kim jestem. I am a sibling, brother or sister of these boys and girls. Jestem krewnym, czy bratem, czy siostrą tych ludzi. I am the son or daughter of these parents. Jestem synem, córką tych rodziców. I am the student of this particular school. Jestem uczniem tej szkoły. And this is who I am. To jest to, kim jestem. We don't have any other, it's not possible for us to have any other identity beyond this. Nie możemy mieć jakiejś innej koncepcji poza tym. And we continue. As we grow, we increase our experience, our identification with community, with city, with our nation, with the whole planet. I kontynuujemy wraz z tym, jak rośniemy dalej, rozwijamy swoją tożsamość z krajem, z narodem, z planetą. And we get our security by being amongst these familiar objects and people. I znajdujemy bezpieczeństwo, będąc z tymi znanymi nam ludźmi czy przedmiotami. We have our place in the world connected with these people. Mamy swoje miejsce w świecie, w połączeniu z tymi ludźmi. And in that place I feel secure. I w tym miejscu czuję się bezpiecznie. This is where I get my security from. Tutaj, stąd bierze się moje bezpieczeństwo. And so much so that if suddenly, without warning, one of these people is removed from my life, then this becomes a great crisis. Do tego stopnia, że jeśli jedna z tych osób zniknie z mojego życia, staje się to wielkim kryzysem. Because part of me, this is who I am, and they're gone. So who am I without that person, without that relationship? Bo przecież to była część mnie, ta osoba odeszła. Kim teraz ja jestem bez tego związku? How many of you, your parents are divorced?
Ilu z was, rodzice, są rozwiedzeni? So you know what I'm talking about. Więc pewnie wiecie, o czym mówię. When one of the other parents is gone, then all of a sudden this is a big hole in our lives. Kiedy jedno z rodziców odchodzi, staje się to wielką dziurą w naszym życiu. So the Bhagavatam here in this sloka, Sukadeva Goswami, he's referring to these persons, to these places, to these things in our life that we take shelter. He's referring to them as fallible soldiers. Więc Bhagavatam tutaj, Sukadeva Goswami odnosi się do tych wszystkich rzeczy czy osób, których przyjmujemy schronienie, jako do zawodnych żołnierzy. Soldier is supposed to be a person who gives shelter, gives protection. Żołnierz powinien być osobą, która daje schronienie, która chroni. We depend on soldiers for protection. Polegamy na żołnierzach, jeśli chodzi o ochronę. But if the soldier is not able to give protection, then we have no protection. Ale kiedy żołnierz nie może dać nam schronienia, nie mamy ochrony. The thing is that we go through life taking shelter of these soldiers who are not capable of giving protection. Problem polega na tym, że my idziemy przez życie, przyjmując schronienie w tych żołnierzach, którzy nie są w stanie chronić. During our life, and in most circumstances, they do give us protection. W trakcie naszego życia, w większości okoliczności, oni dają nam schronienie. But ultimately, at the time of death, they cannot save us. Ale ostatecznie, w momencie śmierci, nie są w stanie nas uratować. We may reach out to them. Możemy do nich sięgać o pomoc. We see the scene. Somebody's on their deathbed, surrounded by family members. Widzimy to możemy zobaczyć taką scenę, ktoś na łożu śmierci w otoczeniu członków rodziny. And they're crying out to them. I woła do nich o pomoc. They know they have to leave. On wie, że musi odejść. But they want to stay with those family. A chce zostać z tą rodziną. But they cannot. Ale nie może. And the family members are helpless also. I również bezradni są członkowie rodziny. So therefore they're called fallible soldiers. I dlatego są oni nazwani zawodnymi żołnierzami. At the time of death they cannot give protection. W momencie śmierci nie mogą nas ochronić. So Sukadeva Goswami is saying that the person who is inquiring about Atma-tattva, he is not taking shelter of fallible soldiers, but he learns to take shelter of Krishna. Więc Sukadeva Goswami mówi, że osoba, która docieka o Atma-tattwie, ona nie przyjmuje schronienia tych omylnych żołnierzy, ale w Krysznie. So this is actually what self-realization means. Więc to jest to, czym tak naprawdę jest samorealizacja. Self-realization means to transfer my identity from the temporary people and things of this material world to the eternal personalities of the spiritual world. Samorealizacja oznacza przeniesienie swojego schronienia czy wycofanie go z tych tymczasowych rzeczy i osób z tego świata i umieszczenie go w wiecznych osobistościach ze świata duchowego. It means that we learn that we actually have no connection with this mother or father. Czyli dowiadujemy się, że tak naprawdę nie mamy związku z tym ojcem i matką on a spiritual basis. Na duchowej podstawie. We don't have any connection on a spiritual basis with anything in this world. Na duchowej podstawie nie mamy żadnego związku z czymkolwiek z tego świata. But rather we have an eternal connection with the Supreme Lord, Sri Krishna. Ale raczej łączy nas wieczny duchowy związek z wiecznym Panem Sri Kryszną. So we want to use this human form of life to realize that relationship. Więc chcemy użyć tej ludzkiej formy życia, żeby uświadomić sobie ten związek. To enter into that relationship. Żeby wejść w ten związek. So that the time of death, it's simply we're leaving behind the temporary things of this world and entering into those spiritual relationships that we've cultivated during this lifetime. Żeby w momencie śmierci po prostu pozostawić te tymczasowe związki z tego świata i dalej wejść w ten związek, który kultywowaliśmy, ten wieczny duchowy związek, który kultywowaliśmy już w trakcie tego życia. So, this is what we need to do. Więc to jest to, co musimy zrobić.
And even for us, we say we are devotees. We may think that we are not taking shelter of these fallible soldiers. I nawet w naszym przypadku my możemy mówić, że jesteśmy wielbicielami i możemy sobie myśleć, że nie przyjmujemy schronienia w tych ułomnych żołnierzach. But the fact is, people in this world, we're conditioned souls. Ale fakty są takie, że tak jak ludzie w tym świecie jesteśmy uwarunkowanymi duszami. We're conditioned like that for many lifetimes. I jesteśmy tacy uwarunkowani od wielu, wielu żyć. Which is why here we find ourselves again in a material body. I właśnie z tego powodu znowu znaleźliśmy się w materialnym ciele. So we're taking shelter of these things. Przyjmujemy schronienie tych rzeczy. What do we take shelter of? I w czym przyjmujemy schronienie? Different things. W różnych rzeczach. Just like if you observe the animals. Tak jak spojrzysz na zwierzęta. A bird takes shelter of its wings. Ptak przyjmuje schronienie swoich skrzydeł. A squirrel takes shelter of the tree. Wiewiórka przyjmuje schronienie na drzewie. The cat takes shelter of his claws. Kat przyjmuje schronienie swoich pazur. The dog with his bark. Pies w swojej mocy szczekania i szczękach. And what do we take shelter of? A w czym my przyjmujemy schronienie? What are some of the fallible soldiers that we're taking shelter? Jacy są niektórzy z tych ułomnych żołnierzy, w których szukamy schronienia? Government. Rząd. Our job. Nasza praca. Our boss, he's giving us a job, he's maintaining us. Nasz szef, który daje nam pracę, utrzymuje nas. What else? Co jeszcze? Insurance company. Firmy ubezpieczeniowe. Insurance. Yeah. Very nice. Good. What else? What else? Co jeszcze? W czym jeszcze? What do women do? Family. Family, yeah. Good. More? I jeszcze? Banks. Bank. Very good. Banki. Money. W pieniądze. We take shelter of money. Przyjmujemy My swoje money will save me. Pieniądze mnie uratują. I'll tell you a story about a man named Rockefeller. Powiem wam historię człowieka o imieniu Rockefeller. He had a boy, one of his sons. You all know the name of Rockefeller. Wszyscy znacie to nazwisko. Okay. So one of his sons, young man, 20-something, was in a car accident. Jeden z jego synów, młody chłopiec, 26 lat, miał wypadek samochodowy. Very critical condition. He's in the hospital in the operating room. Znalazł się w krytycznym stanie na sali operacyjnej szpitala. So the old man, he goes to the bank, he gets $15 million in cash, puts it in a suitcase. Ten stary mężczyzna idzie do banku, wypłaca $15 milionów w gotówce, bierze to do walizki. Goes into the operating room, tells the doctors, here's $15 million, save him. Daje to lekarzowi, tu jest 15 milionów, uratuj go. The boy died. A chłopiec umiera. And the old man couldn't understand. He said, you had everything you needed. Why you couldn't save him? I ten człowiek mówi, ja nie rozumiem, przecież dałem ci wszystko, czego potrzebowałeś, dlaczego nie uratowałeś go? Because the old man is thinking, money will save me. Bo ten stary człowiek myślał, że pieniądze go uratują. I can do anything. I'm Rockefeller. I can do anything with money. Jestem Rockefellerem. Pieniędzmi mogę wszystko. He's one of the people controlling this world. W ten sposób ludzie kontrolują You cały can świat. do anything with money. Że pieniędzmi można wszystko. Except keep death away. Za wyjątkiem odsunięcia śmierci. What else do we take shelter of? W czym jeszcze przyjmujemy schronienie? Ladies, what are we taking shelter of? Mascara? Lipstick? Szmince i pomadce. Take shelter of our beauty. Przyjmujemy schronienie w naszym pięknie. Right? The PhD is taking shelter of his intelligence. Profesor przyjmuje schronienie swojej inteligencji. So all these things, we're taking shelter in all these ways. Więc przyjmujemy schronienie w tych wszystkich rzeczach na różne sposoby. All these opulences, beauty, strength, knowledge, wealth, renunciation and fame. Wszystkie te bogactwa, piękno, bogactwo, sława, siła, wiedza, wyrzeczenie. We take shelter of these kinds of things. Przyjmujemy schronienie w tego typu rzeczach. However they're manifest in our lives. Jakkolwiek się manifestują w naszym życiu. And but the Bhagavatam is warning us that this is not the place to find shelter. Ale Bhagavatam nas ostrzega, że w tych rzeczach nie znajdziemy schronienia.